Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam serdecznie w kolejnej części ozdób wielkanocnych. Dziś zaprezentuję Wam jajko numer 5. Jajeczko o bardzo ciekawym wzorze. Tutaj mamy takie skośne słupeczki. Gotowe jajeczko ma około 7 cm. Wzór jest bardzo szybki, składa się tylko z 9 rzędów. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dziś do wykonania jajeczek użyję nici od firmy Polskie Nici. To są bawełniane nici grubości 30×6. To znaczy, że są odpowiednie na szydełko około 1,5 i takim szydełkiem ja właśnie wszystko przerabiam. Od dziś zacznę pracować na tych niciach. To jest moje odkrycie, można powiedzieć, roku, jeśli chodzi o te nici. Zobaczcie, jakie mają śliczne kolorki. Idealne na ozdoby wielkanocne czy bombeczki. Mają ładne, żywe kolory. Grubość jest taka jak na szydełko 1,5, jak inne nici podobnych firm, których używałam wcześniej. Bawełna jest niemetrycowana, tak jak kordonek Maxi, ale mimo to nie przeszkadza to w robótce. Bardzo fajnie się nimi przerabia. Dziś użyję do wykonania jajka koloru takiego pistacjowego oraz szydełka 1,5, którego zazwyczaj używam do przerabiania wszystkich robótek, jajek czy bombek. Zaczynamy od 7 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie wykonujemy słupek i oczko łańcuszka. Znów słupek i oczko łańcuszka. I tak będziemy powtarzać dookoła, tak by w rezultacie mieć 8 słupków i pomiędzy jedno oczko łańcuszka. Mamy wykonanych 8 słupków. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Tak wygląda rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek. Następnie przechodzimy nad następny słupek i wykonujemy słupek, 5 oczek łańcuszka i w to samo oczko jeszcze jeden słupek. Przechodzimy nad następny słupek i znów wykonujemy słupek, 5 oczek łańcuszka i w to samo oczko jeszcze jeden słupek. I tak nad każdym słupkiem powtarzamy tą sekwencję, czyli słupek, 5 oczek łańcuszka i słupek w to samo oczko. Wykonaliśmy motyw nad ostatnim słupkiem i został nam jeszcze ten pierwszy słupek. Mieliśmy tutaj tylko 3 oczka łańcuszka, które były naszym słupkiem. W związku z tym musimy jeszcze w to pierwsze oczko wykonać słupek, a zamiast 5 oczek łańcuszka wykonujemy tutaj 2 oczka łańcuszka i słupek wbity w górę tych pierwszych 3 oczek.
Tak wygląda rządek numer 2. Rządek numer 3 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Będzie to nasz pierwszy słupek. Następnie robimy 3 oczka łańcuszka na słupek i w tych 2 oczkach, które tutaj mieliśmy wcześniej, robimy po słupku. Czyli w pierwsze oczko robimy słupek i w drugie oczko również robimy słupek. Przechodzimy tutaj na początek i tu również robimy otrzymaliśmy tutaj 4 słupki łącznie. Przechodzimy teraz nad drugi łuk. Wykonujemy tutaj słupek. Następnie 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Pod tym małym łuczkiem, co tutaj nam powstał, wykonujemy 2 słupki. I słupek tutaj, ten słupek. Mamy tutaj łącznie 4 słupki. Tak będzie wyglądał nasz motyw w tym rzędzie. Przechodzimy nad łuk, robiąc słupek. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Tutaj na tym słupku, tak można powiedzieć, wykonujemy 2 słupki i 1 słupek w początek tego słupka pierwszego. I mamy łącznie 4 słupki. Jeszcze raz pokażę. Robimy słupek nad łukiem, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki tutaj wbijając się pod ten słupek i słupek w początek słupka. Mamy tak 4 słupki połączone. Powtarzamy do końca rzędu. Mamy wykonany już ostatni łuk. Rządek kończymy robiąc oczko ścisłe tutaj w trzecie oczko. Tak zakończyliśmy rządek trzeci. Mamy pierwszy rządek skosów zrobiony. Rządek czwarty zaczynamy od przejścia na górę tego słupka, zatem wykonujemy tutaj jeszcze 2 oczka ścisłe. Jesteśmy na górze tego pierwszego słupka. Wykonujemy 4 oczka łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójnie nawinięty. Następnie wykonujemy kolejne 4 oczka łańcuszka na następny słupek podwójnie nawinięty. W te 3 oczka, które tutaj nam zostały, robimy po słupku podwójnie nawiniętym. Czyli wbijamy się w pierwsze oczko, robimy słupek podwójnie nawinięty, wbijamy się w kolejne oczko, robimy drugi słupek podwójnie nawinięty i w trzecie oczko. Mamy tu łącznie 4 słupki podwójnie nawinięte i jeszcze 1 słupek robimy tutaj w pierwsze oczko.
i łącznie tutaj otrzymaliśmy 5 słupków podwójnie nawiniętych. Następnie przechodzimy na kolejny motyw, tu gdzie mieliśmy te 4 słupki. Wbijamy się tutaj w górę tego pierwszego i robimy słupek podwójnie nawinięty. Czyli dwukrotnie nawijamy, wbijamy się tutaj w trzecie oczko i przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. Mamy słupek podwójnie nawinięty, następnie 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Tutaj nad tym łukiem, który nam powstał, robimy 3 słupki podwójnie nawinięte. I jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty tutaj w pierwsze oczko. Tutaj, gdzie wbijaliśmy się z tym pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym. Tak otrzymaliśmy łącznie tutaj 5 słupków podwójnie nawiniętych. Tak będzie wyglądał nasz motyw. Przechodzimy nad następny motyw, robiąc słupek podwójnie nawinięty, który wbijamy tu w trzecie oczko pierwszego słupka. Następnie 4 oczka łańcuszka, 3 słupki podwójnie nawinięte pod tym łukiem i jeden słupek podwójnie nawinięty wbity również tutaj w to trzecie oczko, gdzie wbijaliśmy się tym pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym. Mamy znów motyw wykonany. Powtarzamy go jeszcze dookoła rzędu. Wykonaliśmy ostatnie słupki. Tu mamy naszą pierwszą część. Robimy oczko ścisłe tutaj w czwarte oczko, czyli w początek tego słupka podwójnie nawiniętego. Tak zakończyliśmy rządek numer 4. Rządek 5 zaczynamy od przejścia tutaj na górę tego słupka. Zatem wykonujemy tutaj 3 oczka ścisłe. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na pierwszą poprzeczkę, 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Znów tutaj w te 3 oczka wykonujemy 3 słupki podwójnie nawinięte. Wykonaliśmy tu 3 i jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty tu w pierwsze oczko. I mamy pierwszy kawałek wykonany. Następnie przechodzimy tu nad pierwszy słupek, robimy słupek podwójnie nawinięty, wbijamy się w górę tego słupka
I znów wytworzyła nam się tutaj poprzeczka. Najpierw wykonujemy 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Nad tym łukiem robimy 3 słupki podwójnie nawinięte. I jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty w to pierwsze oczko, z którego wychodziliśmy. I kolejny fragment mamy wykonany. Znów przechodzimy słupkiem podwójnie nawiniętym nad ten motyw, wbijamy się w górę pierwszego słupka i powtarzamy 4 oczka łańcuszka, 3 słupki podwójnie nawinięte nad tym łukiem i jeden słupek podwójnie nawinięty również w pierwszy słupek. Tak otrzymaliśmy kolejny fragment i nad każdym z kolejnych łuków powtarzamy ten motyw. Zakończyliśmy ostatni fragment i rządek kończymy oczkiem ścisłym, tak samo jak poprzednio, w pierwsze oczko z tego ostatniego tutaj słupka. Tak zakończyliśmy rządek numer 5. Rządek 6 zaczynamy tak jak 5 od przejścia tutaj na górę tego słupka, zatem robimy 3 oczka ścisłe, następnie 4 oczka łańcuszka, 4 oczka łańcuszka kolejne na pierwszy słupek podwójnie nawinięty, 3 słupki podwójnie nawinięte wbite w te 3 oczka łańcuszka, i słupek podwójnie nawinięty wbity nad pierwszym słupkiem. Mamy motyw taki sam jak w rzędzie 5. Przechodzimy na następny motyw słupkiem podwójnie nawiniętym wbitym w górę pierwszego słupka, następnie 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty, nad tym łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte, i w to pierwsze oczko słupek podwójnie nawinięty. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Będziemy powtarzać go dookoła. Zrobiliśmy ostatni fragment, rządek kończymy również tutaj w pierwsze oczko
tego pierwszego słupka. Wbijamy się tutaj i robimy oczko ścisłe. Tak zakończyliśmy rządek numer 6. Rządek 7 będzie identyczny, tak jak 6 i 5. Zaczynamy także od przejścia tu na górę słupka, czyli robimy 3 oczka ścisłe. Cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę, 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty, 3 słupki podwójnie nawinięte, wbite w 3 kolejne oczka. I słupek podwójnie nawinięty, wbity w pierwsze oczko. Przechodzimy nad następny motyw, robiąc słupek podwójnie nawinięty, wbity w górę pierwszego słupka. Tak powstaje nam poprzeczka, 4 oczka łańcuszka, nad tą poprzeczką 3 słupki podwójnie nawinięte, i słupek podwójnie nawinięty, wbity nad pierwszym tym słupkiem z poprzedniego rzędu. Tak znów mamy otrzymany motyw i powtarzamy go dookoła rzędu. I mamy tutaj ostatni słupek nad pierwszym oczkiem. Rządek kończymy oczkiem ścisłym, tutaj w 4 oczko. Tak zakończyliśmy rządek numer 7. Mamy tutaj 4-krotnie powtórzony nasz motyw. Teraz będziemy zamykać jajko. Rządek numer 8 zaczynamy od przejścia tu na górę tego słupka, czyli 3 oczka ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na tą poprzeczkę. Następnie 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i nad 2 następnymi oczkami robimy po słupku. Mamy 2 i nad pierwszym tym słupkiem, z którego wychodziliśmy, robimy jeszcze 1 słupek. Tak w rezultacie tutaj mamy 4 słupki. Przechodzimy nad następny motyw, tym razem słupek wbity tu w górę pierwszego słupka podwójnie nawiniętego, poprzeczka już taka malutka nam zostanie, 3 oczka łańcuszka, nad tą poprzeczką 2 słupki i słupek nad tym pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. Tak będzie wyglądał nasz motyw w tym rzędzie. Przechodzimy nad następny motyw, robiąc słupek w 4 oczko tego pierwszego słupka.
3 oczka łańcuszka, 2 słupki nad tą poprzeczką i słupek nad pierwszym słupkiem. Mamy kolejny raz wykonany motyw. Powtarzamy go dookoła rzędu. I wykonaliśmy już ostatnie słupki. Łączymy się oczkiem ścisłym, tak samo jak poprzednio tutaj w pierwsze oczko tego skrajnego słupka tutaj. Tak zakończyliśmy rządek 8. Rządek 9 zaczynamy od przejścia na szczyt słupka, czyli robimy 2 oczka ścisłe, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek wbity tutaj w trzecie oczko tego pierwszego motywu i oczko łańcuszka. Słupek wbity w następną górę tego pierwszego słupka i oczko łańcuszka. I tak wykonujemy do końca rzędu. Ostatnie oczko łańcuszka i łączymy się tutaj oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Tak zakończyliśmy nasze jajko numer 5. Jajko prezentuje się następująco. Nadmucham je za chwilę na baloniku i pokażę, jak wygląda w całości. Nadmuchałam i jajeczko prezentuje się tak. Tak jak mówiłam, jajko jest szybkie i proste w wykonaniu. Ma 7 cm wielkości. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Martyna z Mamiką.